Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję i przetestuję pilarkę tarczową systemu bezprzewodowych narzędzi Dedra SAS Plus All. Zapraszam na film. Pilarkę Dedra DD7064 otrzymujemy w pudełku, w którym znajduje się instrukcja, prowadnica równoległa oraz samo narzędzie z zamocowaną tarczą. Do pilarki można zamontować tarczę maksymalnej średnicy zewnętrznej 165 mm i średnicy wewnętrznej 20 mm. Do zestawu dodana jest tarcza do drewna z 24 zębami. Na obudowie narzędzia znajdujemy zaznaczony kierunek obrotów, tak aby nie było wątpliwości odnośnie właściwego mocowania tarczy. Typowo na dole znajduje się ruchoma osłona tarczy wykonana z tworzywa. Aby uruchomić pilarkę, trzeba przed wciśnięciem spustu przesunąć boczny przełącznik. Można to zrobić zarówno w lewo, jak i w prawo. Pilarka wyposażona jest w szczotkowy silnik, który umożliwia jej osiągnięcie maksymalnie do 3800 obrotów na minutę. Dla niektórych istotną cechą tego narzędzia będzie umieszczenie tarczy po lewej stronie rękojeści. Oprócz rękojeści głównej, z przodu znajduje się dodatkowa rękojeść umożliwiająca lepsze oparcie i prowadzenie piły. Jakość wykonania narzędzia nie budzi moich zastrzeżeń. Stopa pilarki ma 25 cm długości, 12 cm szerokości, a samo urządzenie waży około 2,2 kg. Przyłącz odkurzacza ma 35 mm średnicy wewnętrznej i 40 mm średnicy zewnętrznej, co pozwoliło mi bez problemu podłączyć odkurzacz Kershera. Pilarka pozwala na cięcie materiałów o grubości do 55 mm w przypadku cięcia prostopadłego i do 40 mm w przypadku cięcia pod kątem 45 stopni. Aby obniżyć tarczę, wystarczy odkręcić nakrętkę motylkową i ustawić pożądaną głębokość cięcia. W tym celu można wspomóc się znajdującym się na obudowie trójkątnym wskaźnikiem i podziałką wytłoczoną na prowadnicy. Mamy tutaj podwójną skalę, zarówno wyrażoną w milimetrach, jak i w calach. Jednak najlepiej głębokość cięcia ustalić bezpośrednio na materiale, tak aby tarcza wystawała delikatnie poniżej dolnej krawędzi materiału. Po właściwym ustawieniu głębokości pilarkę należy ponownie zablokować, dokręcając śrubę motylkową. Kąt pochylenia pilarki możemy ustawiać w zakresie od 0 do 50 stopni. W tym celu należy poluzować nakrętkę motylkową znajdującą się z przodu i odpowiednio pochylić stopę. Do tego celu może być pomocna skala wytłoczona na stopie przy prowadnicy oraz wskaźnik znajdujący się na czarnej płytce regulacji kąta. Po ustawieniu pożądanego kąta nakrętkę należy ponownie dokręcić. Zauważmy, że z przodu stopy znajduje się wycięcie, które wskazuje na linię cięcia. Jego brzegi odpowiadają skrajnym wychyleniom narzędzia. Patrząc od strony piły, lewa krawędź odpowiada linii cięcia przy ustawieniu prostopadłym, a prawa linii cięcia przy maksymalnym pochyleniu. Warto zauważyć, że podstawowy zakres wychylenia jest od 0 do 45 stopni. Aby ustawić większy kąt, należy wychylić pilarkę do oporu, czyli pod kątem 45 stopni, następnie przesunąć śrubę z nakrętką motylkową w górę i wówczas można piłę jeszcze bardziej odchylić, osiągając kąt 50 stopni. Dzięki takiemu rozwiązaniu dosyć łatwo jest zmieniać pochylenie piły między dwoma najpopularniejszymi ustawieniami, czyli 0 a 45 stopniami. Do ustawienia prostopadłego tarczy nie mogłem mieć zastrzeżeń. Zarówno tarcza znajdowała się pod kątem prostym do podstawy, jak i linia cięcia tworzyła kąt 90 stopni z powierzchnią materiału.
Również ustawienie kąta 45 stopni było właściwe. Producent jednak przewidział możliwość korekcji prostopadłego ustawienia tarczy. W tym celu należy posłużyć się wskazaną przeze mnie czarną śrubą. Po ustawieniu tarczy pod kątem prostym należy ją dokręcić, wykorzystując klucz imbusowy, tak aby oparła się o stopę. Wówczas to skrajne ułożenie pilarki będzie gwarantowało prostopadłe cięcie. Aby wspomóc cięcie równoległe wzdłuż krawędzi, można posłużyć się dołączoną prowadnicą. Wystarczy ją przeprowadzić przez odpowiednie otwory w stopie, a następnie wysunąć na pożądaną odległość. Do tego celu można wspomóc się skalą na prowadnicy, na której ustawiana odległość wskazywana jest przez lewą krawędź stopy. Po odpowiednim ustawieniu prowadnicy należy ją zablokować, korzystając z nakrętki znajdującej się po prawej stronie. Aby zmienić tarczę, wystarczy posłużyć się kluczem imbusowym umieszczonym po prawej stronie narzędzia przy silniku. Wrzeciono blokujemy szarym przyciskiem i odkręcamy nakrętkę, obracając klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zakładając tarczę, trzeba pilnować, aby zrobić to właściwą stroną, czyli żeby kierunek ruchu zaznaczony na obudowie był zgodny z kierunkiem zaznaczonym na tarczy. Czas na test. Producent do swojej pilarki rekomenduje baterie 4 lub 5 Ah. Oczywiście z mniejszym akumulatorem możemy dociąć jakieś drobniejsze listewki. Ja jednak testy wykonam z akumulatorem 5 Ah i dostarczoną przez producenta w komplecie tarczą. Przecinanie drewna sosnowego, dębowego czy nawet egzotycznego buddy nie stanowiło dla pilarki problemu. Górna i dolna krawędź były niepostrzępione. Pilarka radziła sobie z grubymi i długimi materiałami. Przecięła klejonkę sosnową o długości 300 mm i grubości 50 mm oraz blat kuchenny z laminowanej płyty wiórowej o długości 420 mm i grubości 40 mm. Nie zatrzymywała się przy rozkrawaniu formatek ze sklejki, płyty wiórowej czy płyty OSB. Co ciekawe, w przypadku wykorzystania tarczy z zestawu nawet na 15 mm sklejce nie pojawiły się wyrwania. Troszkę gorzej pod tym względem poradziła sobie z płytą laminowaną, dlatego postanowiłem sprawdzić, jak spisze się w tym przypadku tarcza Dedry o średnicy 160 mm i o 48 zębach. Różnica w tym przypadku była zauważalna. Co prawda Dedra nie zaproponowała jeszcze do swojej pilarki tzw. szyny,
ale narzędzie idealnie pasowało do prowadnicy uniwersalnej Wolfcraft FKS 145. Pilarka zrobiła na mnie wyjątkowo dobre wrażenie. Mimo zastosowania silnika szczotkowego radziła sobie całkiem dobrze przy cięciu różnych gatunków drewna i różnego rodzaju materiałów drewnopochodnych. Nawet stosując dostarczoną w zestawie tarczę, nie można mieć zastrzeżeń do jakości cięcia i co ważne, nie odnotowałem problemów z zachowaniem ustawionych kątów cięcia.